Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakazany Ogród. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy. W dzisiejszym odcinku opowiem o 10 roślinach, których więcej w swoim ogrodzie nie posadzę. Zapraszam. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling. Zastanawiając się nad tym odcinkiem, stwierdziłam, że to nie ma być odcinek o marudzeniu. Absolutnie. Ma być trochę przestrogą, ale ma być też trochę odcinkiem, w którym przemyślimy, czy coś do ogrodu chcemy wprowadzić. Wiele z tych roślin to rośliny przepiękne, ale inwazyjne. Wiele z tych roślin to rośliny przepiękne, ale kompletnie nie wytrzymujące w polskich warunkach. Niektóre z tych roślin to rośliny również przepiękne, ale potrafiące zniszczyć nam cały ogród. Dlatego wybrałam całą 10 roślin, którą różnie ułożyłam, ale ułożyłam tak, żebyście zobaczyli, że wśród nich są rośliny, które także uwielbiam i które są po prostu cudowne, ale jednak dosyć inwazyjne. No dobra, to zaczynamy od pierwszej rośliny. Pierwsza roślina, którą dla Was wybrałam, to winobluszcz. Winobluszcz mamy posadzony z tej strony domu. Jest on już wieloletni, porasta całą tą pergolę i w okresie takim, powiedziałabym, późnego lata przepięknie z tej pergoli zwisa. Tworzy niesamowicie taki, wiecie, fajny, magiczny klimat, niczym klimat z tajemniczego ogrodu. Natomiast winobluszcz tworzy później tutaj takie owocki. Gdy on te owocki zawiązuje, te owocki później przekwitają i te owocki później wraz z nasionkami są rozsiewane tutaj, jak również po całym ogrodzie. Druga rzecz, winobluszcz, tak sobie pięknie zwisając, dotyka nam nagle ziemi, a tam cudownie zaczyna nam w nią wrastać, zaczyna wypuszczać korzenie i tworzy nam kolejne sadzonki. Powiem Wam, że w zeszłym roku niesamowicie zaskoczyło mnie, w jakich miejscach w ogrodzie znajdowałam winobluszcz, ponieważ jest to wejście praktycznie naszego domu. Ogród jest z drugiej strony domu i trzeba jeszcze na ten ogród wyjść, a ja potrafiłam znajdować przepięknie rozrastający się winobluszcz z każdej strony ogrodu. Więc jeżeli myślicie o takiej roślinie, bardzo musicie się uzbroić w cierpliwość właśnie z tym, że ona będzie się świetnie sama wysiewać, będzie rozrastać całą właśnie pergolę, przy której ją posadzicie. Też warto zastanowić się nad ilością sadzonek, bo naprawdę roślina przez pierwsze 2-3 sezony rośnie sobie tak mocniej, ale jeszcze spokojnie, a później dostaje takiego ekstremalnego powera. Porasta pięknie wszystko, bo efekt jest niesamowity, jak również efekt tego, że na przykład na jesień liście potrafią się przepięknie wybarwiać na czerwono, na żółto i tworzyć niesamowite jesienne pejzaże. Jednak właśnie to, że później znajdziecie ją wszędzie, powinno być dla Was dużą wskazówką do zastanowienia. Tą rabatę pokazywałam Wam już wiele razy, ale teraz mam w końcu odwagę ją pokazywać, ponieważ wcześniej nazywałam ją rabatą porażką, mianowicie przez to, że w rogu tej rabaty rosło przepiękne drzewo, sumak octowiec. Przecudne drzewo, które kwitnie praktycznie jakby takimi szyszkami. Wygląda fantastycznie. Nawet pamiętam, że był moment, kiedy mój mąż myślał, żeby jednak się tego drzewa pozbyć, a ja mówiłam, nie, słuchaj, ono jest przepiękne. To drzewo niestety jest niesamowicie inwazyjne. Ono się mocno z tych szyszek wysiewa, ale ma też taki system korzenny, że wypuszcza coraz to dłuższe, jakby macki po prostu tych korzeni i potrafi na kilka metrów, naprawdę na 5 metrów nawet, wypuścić właśnie takie korzenie. A z tych korzeni zaczynają nam do góry wyrastać nowe drzewka. Tym samym przez tą ilość korzeni, przez to jak potrafi się rozprzestrzeniać, pobiera wszelkie składniki pokarmowe z innych roślin, wszelką wodę. No i kończy się na tym, że nasza rabata jest zdewastowana. U nas tak było, my musieliśmy się pozbyć w końcu tego octowca, działamy z tą rabatą. Powiem Wam, że mimo tego, że dużo tutaj zrobiliśmy, żeby użyźnić tą rabatę, to i tak jeszcze zdarza się nam znajdować nagle gdzieś wyrastające
siewki tego octowca. Nie wiem, czy on na końcu się jeszcze wysiał, czy jeszcze gdzieś te korzenie przepełzły, ale jeszcze dalej wyciągamy go i walczymy. Lilaki bzy są przepiękne, cudownie pachną, kuszą zapachem, no i występują w różnej formie. Powiem Wam, że nigdy więcej już bym nie kupiła lilaka na pniu. Niestety on po latach nie tylko opuszcza od dołu sadzonki, ale również podobnie jak octowiec zaczyna puszczać bardzo dużo pędów z korzeni. I te sadzonki z korzeni, jeżeli zaczniemy je wycinać, to one się rozrastają na małe drzewka. Ciężko jest je tak naprawdę dobrze wyplewić. No i niestety pobierają wszelkie składniki odżywcze wszystkim innym roślinom. Mimo tego, że lilak na pniu wygląda fantastycznie, to jednak jego inwazyjność w postaci jego korzeni jest dla mnie ekstremalna. I w tej chwili na przykład zakupując na farmę lilaki, zakupiłam już tylko i wyłącznie takie klasyczne, nie na pniu, tylko po prostu zwykłe krzewy. Pierwsze rośliny, które Wam pokazywałam, to rośliny, które są bardzo inwazyjne, łatwo się same wysiewają. Ja myślę, że jest więcej takich roślin. Jestem nawet ciekawa, jakie Wy takie rośliny macie w swoim ogrodzie, ale pokazałam tylko te, które u mnie wysiewają się tak i które ja posiadam. Następne rośliny są piękne, są cudowne i są jednymi nawet z moich ulubionych roślin, ale więcej ich nie kupię, ponieważ tak się rozmnażają i wysiewają same, że co roku mam coraz więcej siewek, które mnie oczywiście nadal cieszą, mam duży ogród, ale wiem, że dla niektórych może to być problematyczne. Także przejdźmy do kolejnej kategorii roślin. Być może Was zaskoczę, ale jedną z takich roślin jest kocimiętka. Kocimiętkę kocham i ja nigdy nie narzekam na ilość kocimiętki w ogrodzie, ale kocimiętka. Po pierwsze, sama świetnie się wysiewa. Mam rabaty, na których miałam tylko 2 sadzonki kocimiętki, a teraz gdzieś w tych rabatach znajduję kolejne kocimiętki. Po drugie, bardzo łatwo i bardzo szybko ją podzielicie. Jeżeli już kupujecie kocimiętkę, nie musicie kupować jej naprawdę dużo, bo w kolejnym roku będziecie mieć jej dużo więcej i możecie śmiało już ją podzielić wcześniej. Teoretycznie byliny potrzebują około 3 lat do podziału, natomiast kocimiętka jest jakimś monstrum i ona już po pierwszym roku potrafi się niesamowicie mocno rozrosnąć. W zeszłym roku mi się jeszcze zdarzyło kupić kocimiętki na nową rabatę, ale wtedy sadzonki i tak dzieliłam, bo te kocimiętki po prostu ekstremalnie szybko się rozrastają. Dlatego kocimiętka jest dla mnie jedną z takich roślin, którą jak już raz wprowadzicie do ogrodu, możecie mieć z jednej sadzonki bardzo dużo kolejnych sadzonek, kolejnych wysianych sadzonek i nie ma sensu później więcej kupować. Kolejna roślina, której więcej już nie kupię i jest kolejną cudowną rośliną, bez której nie wyobrażam sobie ogrodu, to werbena patagońska. Werbena patagońska ma problem z przetrwaniem zimy, ale jeżeli zostawicie ją na rabacie, to zrobi Wam to. Moja rabata tutaj wymaga plewienia. Ja już część tych siewek poprzenosiłam na inne rabaty i wiem, że tam też się również bardzo mocno wysieje, ale werbenę patagońską uwielbiam. Więc jeżeli chcecie mieć dużo pięknych werben, warto ją zostawić na koniec sezonu i pozwolić naturze zrobić swoje. Ja kiedyś pierwszą werbenę prowadziłam do ogrodu z sadzonki. Kupiłam po prostu sadzonkę. Było to o tyle fajne, że nie musiałam się gdzieś przejmować jakąś certyfikacją nasion, ponieważ w naturze nasiona same się stratyfikują i z tej sadzonki miałam później kolejne sadzonki. Tak, tutaj się znalazły kolejne werbeny patagońskie, tak na innych rabatach. No i jak widzicie, one tutaj rosną jak szalone. Na tej rabacie mam bardzo dużo roślin, które same się wysiewają i ona w dużej mierze jest taką rabatą, na której większość tych roślin same się wysiały. Do tych roślin mogłabym też zaliczyć łubin, ponieważ łubin jak już raz wprowadzicie do ogrodu i później te nasionka tylko sobie rozsypiecie właśnie z tych pięknych torebek nasiennych, to będziecie mieć go dużo. Do tych roślin mogłabym wprowadzić inne rośliny, ale tym razem chciałam się skupić na szałwi omszonej. Szałwię omszoną mam tutaj na rabacie i w zeszłym roku na rabacie, na takim wzgórku, aż policzyłam ilość siewek, które wytworzyły mi właśnie moje piękne szałwie. Ciężko mi powiedzieć, ile siewek było z jednej szałwi, bo było tam ponad 100 siewek, a rosło tam tylko 5 sadzonek szałwi omszonej. Zatem jeżeli nie macie w ogrodzie agrowłókniny, takie rośliny jak szałwia omszona, która jest również cudowna, przepiękna, będą Wam się świetnie wysiewały. Plus szałwia omszonej jest taki, że ja zauważyłam, że ona nie jest jakby daleko roznoszona na inne rabaty, tylko raczej gdzieś w swoim obrębie bardziej się wysiewa. Kocimiętkę zdarzało mi się znajdować w takich miejscach, w których nigdy kocimiętki nie rosły, dlatego myślę, że
jest ona jednak bezpieczniejsza. Ta rabata to 2, a nawet 3 rośliny, które wysiewają się ekstremalnie, które jak raz prowadzicie do ogrodu, będziecie mieć je zawsze. Jak wiecie, jedną z tych roślin, która teraz już powoli przekwita, uwielbiam i jest to oczywiście brunera. Jeżeli posadzicie brunerę i pozwolicie tym kwiatostanom się wysiać, dlatego ja celowo często zostawiam właśnie do końca takie jeszcze te kwiatostany, żeby one zawiązały nasiona, to tej brunery będziecie mieć bardzo, bardzo dużo. Ja już sobie zaplanowałam jedną z rabat w cieniu, nową, na której bardzo mało roślin rośnie, a brunera świetnie sobie radzi na każdym stanowisku i kolejne siewki planuję właśnie przenieść na tą rabatę i mieć za darmo fajne rośliny. Więc wprowadzając brunerę do ogrodu, warto też pomyśleć o tym, żeby nie zakupywać jej nie wiadomo jakiej dużej ilości, bo już po jednym sezonie będziecie mieć kolejne sadzonki. Ja z tych sezonek, które w zeszłym roku mi się tutaj wysiały, zrobiłam całą nową rabatę z azaliami, z czoskami i wieczornikami damskimi i nie musiałam żadnej sadzonki zakupywać. Druga roślina, która jest cudowna, ona dopiero zbiera się do kwitnięcia, ale mam tam z przodu trochę takich kwiatów, które Wam mogę po prostu pokazać, to jest orlaja. Ja zaraz ją pokażę z bliska. Orlaja super się sama wysiewa. Ona chyba gorzej się wysiewa samemu na rozsady, ale w ogrodzie rozsiewa się genialnie. Niestety orlaja przez to, że ma bardzo lekkie nasiona, potrafi też się rozsiać w miejscach, w których nie do końca chcemy, żeby była, ale jest czarująca, piękna, koronkowa. Więc jeżeli tylko uda Wam się zdobyć nasiona orlai, zapraszam także na sklep Zakazany Ogród, gdzie są dostępne, to warto je wysiać. Ja swoje pierwsze nasiona dostałam od jednej z widzek, od Kingi, dlatego tą orlaję szczególnie z sercem traktuję, ponieważ cały mój orlajowy ogród jest właśnie z tych nasion. Kolejna z roślin, której więcej nie posadzę w ogrodzie, chociaż w tym roku wysiałam kilka takich fikuśnych odmian, to jest kosmos. Kosmosy bardzo często kojarzymy z tym, że one są bardzo wysokie, natomiast są też odmianowe, które są również niższymi kosmosami, można je też stosować w donicach. Jednak kosmosy mają to do siebie, że wysiewają się ekstremalnie szybko. Jest to kwiat, który pięknie rośnie w sezonie, a w kolejnym sezonie mamy go coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Powiem Wam, że bardzo ważne jest plewienie właśnie tych kosmosów, zostawienie sobie na kolejny sezon tylko kilku po prostu gałązek, bo one później rozrastają się niesamowicie i mimo tego, że nam się wydaje, że to będzie bardzo mała roślina, rośnie z niej naprawdę duży, ogromny krzak. I ja swoje kosmosy mam przy różach i tylko dlatego mi nie przeszkadzają, bo pięknie właśnie w drugiej części lata i nawet tak jesiennie kwitną, w momencie, gdy właśnie te moje róże już wtedy słabiej kwitną, więc cudownie wyglądają. No i też komponuję na takich rabatach, których wiem, że one wplotą się w inne rośliny. I jednak kosmosy mają też to do siebie, że one, wiecie, wyrosną Wam na każdej glebie. Nawet lepiej je sadzić na gorszej glebie, bo na takiej glebie lepszej one później się będą Wam bardziej wywracać, będą szły bardziej w zieleń swoich liści zamiast kwiaty. Więc jeżeli macie słabą glebę, jeżeli chcecie mieć dużo kwiatu, to kosmos Wam się dobrze sprawdzi, ale jak go już kupicie raz, to już tylko co najwyżej będziecie kupować nowe odmiany. Jak widzicie, tu również mam orlaję. Ona się tu sama wysiała, przyszła z innej rabaty, natomiast ona mnie tu bardzo cieszy, będzie pięknie komponować się z różami i faktycznie w maju, czerwcu, tak jeszcze nim róże zakwitną, mało się dzieje na tej rabacie, więc bardzo, bardzo ładnie się tu sama komponowała. No ale przejdźmy do mojej ostatniej rośliny. To jest roślina porażka, żebyście od razu wiedzieli, to jest roślina porażka, ale to była moja roślina marzenie. Egzotyczna roślina, która podobno kwitnie nawet 90 dni. W Polsce zwykle to trwa krócej, ale jest niesamowicie pięknym różowym drzewkiem. I to drzewko mi się marzyło. Posadziłam ją celowo tutaj, ponieważ od tej strony mamy wjazd z parkingu, no i chciałam, żeby po prostu nas takie piękne różowe drzewko większość sezonu witało. Mam ją tutaj 4 lata, jak widzicie. Dramat. Słuchajcie, ja ją kopczykowałam, ja ją owijałam, ja po prostu robiłam wszystko, wszelkie zabezpieczenia, które na przykład hortensje ogrodowe po prostu byłyby rozkochane, że im takie dobre rzeczy robię. A ona i tak nigdy mi nie wytworzyła kwiatów. Co roku dopiero puszcza takie młode odrosty. Ja widzę, że w tym roku też przeżyła tą zimę i puszcza te nowe odrosty, ale jest po prostu tak wymagająca, że absolutnie nie jest to roślina dla mnie. Być może widzieliście ją kwitnącą na jednym z odcinków, który robiłam z działki mojego szwagra Dominika. On kocha egzotyczne rośliny. Ja myślę, że też jego działka jest fajnie otoczona, ponieważ ma mniej takiego, wiecie, wiatru dookoła.
u nas tego wiatru jest cała masa. Być może gdybym zmieniła stanowisko tej rośliny, może jednak mi odżyje, ale jeżeli chcecie piękną roślinę egzotyczną, to chyba tylko do nic i do chowania jej po prostu na zimę w domu, bo niestety, ale te rośliny wymagają ekstremalnie dużo dbałości. No i ja już bym drugi raz takiej rośliny do gruntu nie posadziła. Jak widzicie, powodów, przez które nie kupujemy danych roślin, jest cała masa. Czasem po prostu już nie potrzebujemy, bo one się super wysiewają. Czasem nie dajemy z nimi rady, a czasem są tak inwazyjne, że po prostu chcemy je, delikatnie mówiąc, wyrzucić z naszego ogrodu. I ja jestem ciekawa, jakie są Wasze takie rośliny, z takich, których już wiecie, że więcej nie kupicie, bo albo już nie musicie, bo się sama wysiewa, albo nie kupicie, bo jest to problematyczna roślina, albo nie kupicie, bo wymaga za dużego dbania i już po prostu nie macie do niej siły. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help